Cześć, mam na imię William i jestem ze Stanów Zjednoczonych. Kocham język polski i polską kulturę. Dzisiaj miałam okazję porozmawiać z moją koleżanką ze studiów, Anią. Jest wyjątkową osobą, którą bardzo podziwiam. Ma bardzo ciekawą historię, świetne poczucie humoru i mówi po polsku przepięknie, na poziomie, o którym mógłbym tylko marzyć. Oboje jesteśmy studentami filologii polskiej jako obcej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest to wyjątkowy kierunek dla cudzoziemców na poziomie B2 lub C1, którzy chcą doszkolić się w nauce języka polskiego i też pogłębiać wiedzę o literaturze i kulturze. Jeżeli spodoba Ci się nasza rozmowa, proszę dać subskrypcję i łapkę w górę. Byłbym za to bardzo wdzięczny. Więc zapraszam do naszej rozmowy. Bardzo się cieszę, że zgodziłeś się na rozmowę, że jesteś osobą właśnie, kiedy wchodzę do sali, tak, na zajęciach i jest poniedziałek i jestem w takim, poniedziałkowym nastroju. Ale kiedy wchodzisz i pojawiasz się na te zajęciach, zawsze poprawiasz mi humor i już wiem, mam takie poczucie, że wszystko będzie dobrze. O, dziękuję bardzo, to jest bardzo przyjemnie, dzięki. To właśnie to wrażenie chcę sprawiać na ludzi, ale nie wiem, czy zawsze się udaje, wiesz? Nie, udaje Ci się, to po prostu emanujesz taką dobrą energią, tak, i pozytywnością. Więc jak masz te imię i skąd pochodzisz? A ja mam na imię Hania, jestem z Białorusi, z Mińska. A jak to się stało, że z Mińska znalazłeś się tutaj w Polsce i w Poznaniu? No, przyjechałam na studia jakoś około 4 lat temu. Strasznie szybko leci czas. Tak, przyjechałam na studia i studiowałam tutaj. Ale dlaczego właśnie podjęłeś studia w Polsce? Czy wcześniej już wiedziałeś, że chciałeś w Polsce, czy studiować? Wiesz co, nie planowałam tego od razu po szkole, po skończeniu szkoły. Ja studiowałam w Mińsku dziennikarstwo trochę, no ale ja mam polskie korzenie, moja rodzina ze strony taty, tam wszyscy są Polakami i no stwierdziłam, że to będzie fajnie pojechać do Polski, mieć takie doświadczenie, nauczyć się polskiego też, bo to jest no, jakaś część mojej rodziny, nigdy nie mówiłam po polsku wcześniej, no i byłam bardzo ciekawa tak naprawdę. No i rzuciłam dziennikarstwo w Mińsku, no i postanowiłam pojechać do Polski, Okej. podjąć studia tutaj. Więc już rozpoczęłaś te studia w Mińsku, Tak. na studia dziennikarskie, ale zmieniłaś w trakcie zdanie, także, że... No to często tak się zdarza, No. nie? Po szkole to trudno wybrać od razu odpowiedni kierunek. No, czy uczyłeś się polskiego do jakiegoś stopnia przed przeprowadzką do Polski? Tak, uczyłam się. Ja uczyłam się wcześniej na kartę Polaka, bo ja miałam kartę Polaka, teraz już mam tam inne dokumenty. I uczyłam się trochę polskiego, bo trzeba chociażby trochę podstawowych rzeczy znać po polsku i trochę mówić po polsku, żeby zdobyć tę kartę Polaka. Okej. I od razu miałam taki kurs krótki, dosyć kilkumiesięczny na kartę Polaka i później jeszcze chyba przez rok uczyłam się polskiego, ale wiesz, ja uczyłam się bardzo źle, ja byłam strasznie złym uczniem, ja w ogóle nie robiłam. Wątpię. No, jesteś zbyt grzeczny. Ale jak to wygląda, jeśli przyjechałeś do Polski, miałeś podstawową znajomość języka polskiego, czy już byłeś po tak krótkim czasie w stanie studiować? Czy chodziłeś na zajęcia w języku polskim? Tak, no w sensie, że wiesz, ja miałam trochę więcej znajomości, w sensie, że większą znajomość języka polskiego, już nie taką podstawową, kiedy przyjechałam tutaj na studia, bo jeszcze przez rok później uczyłam się polskiego w Mińsku jeszcze, czyli od razu miałam ten kurs na kartę Polaka, taki krótki i później jeszcze przez rok chodziłam do swojej świetnej nauczycielki, No. super po prostu. Dobrze trafiłeś do Dobrze, nauczycielki. bardzo dobrze trafiłam. Tak, i uczyłam się polskiego. Uczyłam się trochę źle, tak naprawdę, no, bo jakoś myślałam, jakoś myślałam, że przyjadę i
no szybko złapię, wiesz, przyjadę do Polski, wszędzie będzie wszystko po polsku, to otoczenie będzie, będę tam, nie wiem, rozmawiać z Polakami, te zajęcia będą po polsku, no i jakoś poradzę No, sobie. naturalnie, tak, Tak. żeby... Tak nie wyszło. Tak nie wyszło. Tak nie wyszło. Ja przyjechałam. Ja miałam certyfikat znajomości języka na B2 chyba poziom, bo zdałam Wow. ten egzamin. Ale egzamin to nic, wiesz, przyjeżdżasz. Ale zdałaś właśnie ten egzamin certyfikatowy Ale państwowy. nie, to nie był państwowy, to był tam, gdzie ja uczyłam się polskiego, okej. u mojej nauczycielki ja zdałam Aha, ten okej. egzamin. Tak, i miałam, no bo żeby dostać się na studia, Mhm. to trzeba mieć ten certyfikat, ale wiesz, kiedy zdajesz egzamin, tak, coś piszesz Mhm. i kiedy przyjeżdżasz do Polski i ktoś do ciebie zaczyna bardzo szybko mówić, No. i to był szok totalny po prostu. I jeszcze ja przyjechałam i były zajęcia zdalne, bo był pandemia jeszcze. I ja nie miałam żadnego kontaktu, wiesz, z Polakami, tak normalnie na studiach, pogadać sobie, w ogóle tego nie miałam, bo ja siedziałam w pokoju w akademiku i wychodziłam tylko do sklepu. O, wow. I tylko tam miałam jakiś tam kontakt może z panią sprzedawczyni czy coś i w ogóle jeszcze no miałam stresik straszny, bo na zajęciach strasznie mi było trudno mówić coś. I te zajęcia odbywały się po polsku. online, tak? Tak, I... po polsku online, tak. Ale to musiało być bardzo dziwnie, żeby przyjechać i po prostu nie być w stanie wychodzić, tak? Właśnie chodzić na zajęcia. Wszystko albo online, czy w sklepie, tak w Żabce może miałeś kontakt z językiem. Tak. To było strasznie dziwnie. Teraz wspominam te czasy i w ogóle tak myślę, Boże, czy to było tak normalnie rzeczywiście? Czy to było? No teraz... Musiałam sobie przypomnieć teraz, co to jest pandemia, bo tak. już skasowałam Tak. to z głowy. No. Tak, to mózg broni, wiesz, mózg broni po prostu przed tymi wspomnieniami, co tam było. Już tak, ale były trudne czasy trochę. No i pożałowałam, że nie robiłam zadania domowego wtedy w Mińsku, ale nadrobiłam później, jakoś poradziłam sobie. Wtedy studiowałaś na jakim kierunku? To nie było studia dziennikarskie? Nie, to było kulturoznawstwo, tak, bo nie wiem, ja tak naprawdę teraz nie wiem czemu, ale stwierdziłam, że ja pójdę na kulturoznawstwo, bardzo mi się spodobał opis tego kierunku, ja sobie pomyślałam, że ja będę pracować, nie wiem, w muzeum może. To brzmi bardzo romantycznie. Romantycznie, nie? Ale no później tak się nie okazało. No, ale ja nie żałuję, że poszłam na kulturoznawstwo, bo my mieliśmy bardzo dużo tekstów po polsku i w tym momencie to było bardzo trudno, ale teraz rozumiem, że to mi dużo dało tak naprawdę i teraz mam takie doświadczenie, takie, nie wiem, no coś mam z tych studiów, wiesz, coś wzięłam z tych I studiów. ukończyłeś właśnie te, tak, nie zmieniłeś kierunek. Nie, no już jeden raz już wystarczy, tak. A ja może 4 razy właśnie studiowałam na 4 różnych uczelniach w Stanach Zjednoczonych, żeby... A jakie kierunki? Wiesz co, psychologię, a co jeszcze tam było, może historię, właśnie international relations, jak to się nazywa? Stosunki międzynarodowe? Stosunki międzynarodowe, dziękuję. A właśnie w końcu skończyłem właśnie studia dziennikarskie. Okej, dobrze. Ucząc się języka polskiego, Ania, czy trafiłaś na jakiś fałszywi przyjaciele, tak? Właśnie twój język ojczysty to rosyjski, tak? I czy są między tymi językami polskim i rosyjskim jakiś false friends, te fałszywi przyjaciele? Słowa, które wydają ci się bardzo podobne do siebie, może właśnie faktycznie są te same słowa, ale mają zupełnie inne znaczenie. Tak. No to no po pierwsze to chyba jakieś takie klasyczne przykłady jak dywan. Po polsku dywan to co leży na podłodze, a po rosyjsku dywan to sofa. O, wow, Tak, okej. ten kanapa, sofa. To co u nas leży na podłodze, to się nazywa kawior.
Kawior. A kawior tutaj, to co jedzą, Właśnie. nie? Tak, ale dla... Kawior. No to takie Jak klasyczne. ciekawe. No, klasyczne przykłady, ale dla mnie Fajnie. było chyba, ja popełniałam błąd, jak ja mówiłam, że nie mam interesu do czegoś. Na przykład jak mi coś nie interesowało, i ja po prostu mówiłam, że ja nie mam interesu, bo po polsku interes to coś innego, to jakieś sprawy takie Jakiś pieniężne. biznes, tak? tak? Jakieś Okej. takie biznes sprawy. Ciekawe. No, a po rosyjsku to coś innego, to kiedy na przykład coś Cię nie interesuje, to po rosyjsku możesz powiedzieć, że u mnie nie interesu k этому, nie mam interesu do tego. Ale to właśnie rzeczownik, tak? Że nie Tak, ma... Okej, tak, o, tak. ciekawe. No i ja popełniałam ten błąd i później moja koleżanka, Polka, powiedziała mi, że Aniu, tak się nie mówi. Nie. A jak mówisz po polsku? To mnie nie interesuje? Czy chyba nie tak. interesuje się? Tak, ja tym się nie interesuję, albo mnie to się nie interesuje, chyba Okej. tak. No, ciekawe. I No. jakieś inne śmieszne błędy, które popełniałaś? Milion, Boże, milion, to cały mój pierwszy rok, a może nawet i drugi tutaj, to po prostu milion. Totalnie na każdym kroku. I to wiesz co, to nie od tego, że ja nie wiedziałam tego, a od tego, że ja strasznie stresowałam za każdym razem, kiedy miałam coś mówić albo tam odpowiedzieć na zajęciach. No i po prostu ja myślę, że mój mózg mi trochę chroni przed tymi wspomnieniami też, bo jakbym wszystko pamiętała, ja bym zwariowała. No, to ma sens oczywiście. No, ale pamiętam jedną sytuację, ja chyba omówiłam o tym na jednym zajęciu, że kiedy byłam u lekarza i miałam anginę i on mi powiedział, coś mi dawał jakieś tam rady, co ja mam brać, jakie leki i na koniec już powiedział, żebym poszła do łóżka. A ja pomyślałam, że do łóżka w jego gabinecie, nie? Na gazetce się położyć. I ja się położyłam normalnie, no bo myślę, Boże, może jeszcze Oczywiście, ma tak, coś to zbadać, nie? No to lekarz. rozkaz, no. A nie, on się pośmiał ze mnie i powiedział, że no nie, panie, do łóżka, do domu. Do domu. No. Ale współczujemy. Właśnie mieliśmy z żoną tak z milion podobnych sytuacji. Tak. I błędów. Tak. Jak uczysz się jakiegoś języka, to chyba po prostu nie unikniesz takiej sytuacji. Ania, czy podróżujesz po Polsce? I jeśli tak, jakie są twoje ulubione miejsca? Wiesz co, staram się. Nie powiem, że jestem aż tak aktywna w tym, ale ja byłam w Krakowie, we Wrocławiu, w Warszawie, w Gdańsku. Bardzo mi się spodobało w Gdańsku. Morze, no to morze to po prostu wszystko, nie? Jak masz morze w mieście, no to bardzo cenne jest. W Krakowie bardzo mi się spodobało też. Poznań bardzo lubię. Warszawę też. W sumie Wrocław też. No, więc No wszędzie. wszędzie byłeś. No nie byłem, No, ale wszędzie jest super, wszędzie mi się spodobało. Wiesz co, ja zgadzam się, że właśnie byłem we wszystkich tych miastach i wszystkie mi się spodobały. No, to w ogóle ja myślę, że każde z tych miast ma tam swój taki klimat, ale jednocześnie są trochę podobne do siebie, w tym sensie, że wiesz, że jesteś w Polsce, nawet nie widząc, języka polskiego gdzieś tam wokół siebie, po prostu jakoś czujesz to, że taki polski vibe mają miejsce. To jest to. Co ci najbardziej podoba w Polsce, Ania? Och. Bardzo dużo rzeczy tak naprawdę. Bardzo lubię kuchnię polską. Tak? Bardzo. I te wszystkie rzeczy, ten schabowy, ta kapustka, jakieś tam suróweczka. Bardzo. Czy to są właśnie twoje ulubione danie, tak? Bardzo dużo dań moich ulubionych. No nie wiem, jakie moje ulubione danie, jedno, ale no tylko powiem, że ja w ogóle bardzo lubię polskie wszystkie chyba dania, prawie wszystkie. Może tam, bez przesady, ale no nie wiem, schabowego bym jadła codziennie tak naprawdę. Jakieś żeberka też. Moja żona też, tak właśnie. Tak? Schabowe jest jej ulubione. No i bo żeberka. smakuje. No, ja strasznie lubię. No w ogóle jakoś w Polsce mi się bardzo podoba i bardzo lubię swoich polskich znajomych też. No, jakoś mam szczęście z ludźmi w Polsce, mam super przyjacielek, Polek.
po prostu super. Miałam super ludzi na swoim kierunku na kulturoznawstwie, super. Miałam super ludzi, nie wiem, w pracy, kiedy byłam też, nie wiem, wiem, że oczywiście, że są zawsze, wszędzie wyjątki jakieś, ale ja mam szczęście do tego. super. Chyba. Także no, bardzo się cieszę, naprawdę. Także no, kuchnia, ludzie, no i w ogóle super jest tutaj, mi się podoba. A jak to wyglądało na początku, jak studiowałaś i miałaś te trudności językowe, ale czy właśnie od razu poświęciło ci się poznawać właśnie te koleżanki? Wiesz co, nie od razu. Ja w ogóle, kiedy przyjechałam, byłam tak zestresowana i jakoś bardzo wstydzałam się mówić tak naprawdę. No, także no, z tego powodu nie miałam od razu aż tylu znajomych, ale później jakoś się, no nie wiem, otworzyłam na nowe znajomości, w ogóle na coś nowego, także no jakoś nie od razu, szczerze mówiąc, nie od razu, ale no później poznałam fajnych ludzi, ale to wiesz, to po prostu to tylko z tego powodu, że ja byłam taka, wiesz, zestresowana zawsze prawie i tam, no, wolałam milczeć gdzieś tam niż coś powiedzieć, także to tylko z tego powodu. Ja myślę, że jak ktoś jest od razu otwarty i ma taki charakter, że przyjeżdża i tam od razu stara się poznawać i to bardzo fajnie, to wiesz, to bardzo fajna cecha, jak gdzieś tam przyjeżdżasz i jesteś otwarty od razu i nie boisz się tam popełniać błędów, no to masz lepiej po prostu. Ja nie miałam to lepiej, ale z nie czasem. wiem, czy ci wierzę, bo jesteś No. osobą bardzo otwartą, taki pozytywnie nastawiona. No to teraz, a tak nie było zawsze. To teraz już nie wiem. Ja chyba tak się przyzwyczaiłam do tego wstydu na pierwszym i na drugim roku, kiedy mówiłam, że już tak stwierdziłam, okej, już. Dziękuję za pomysł, bo teraz z tym walczę właśnie na zajęciach, żeby po prostu zabrać głos na tych zajęciach. Ja podziwiam w ogóle jak osoby, nie wiem, z innych krajów, z Ameryki, z Islandii, z Chin, jak oni mówią po polsku, jak wy mówicie po polsku, no podziwiam, naprawdę. To Ale mam wrażenie, że wszyscy po prostu nie mają z tym problemu. Przepraszam. Nie, super. Przepraszam. Hej. Zawsze tak robi. No i super. Przepraszam, nie hał. Ten wywiad nie jest o tobie. Tym razem nie. Czy Ania, czy masz jakąś ulubioną książkę w języku polskim, czy polską książkę? No, chciałam powiedzieć, że polską literaturę, no, nie znam aż tak dobrze, bo ja w ogóle czytałam chyba przeważnie jakieś przykłady na język polski, jakieś tłumaczenia innych autorów niepolskich. Ja też właśnie. Tak, ale chcę to nadrobić na naszym kierunku, chcę nadrobić i teraz czytam na swoje do pracy magisterskiej swojej jakieś rzeczy po polsku. A jeżeli chodzi o film na przykład polski, to tak naprawdę ostatnio byłam w kinie, chodziłam na taki film Chłopi, nowy ten. Chodziłeś? Nie? No, jeszcze nie obejrzeliśmy, ale chciałbym. Bardzo radzę, bo mi się strasznie spodobało. Może przez to, że ja nie miałam większych oczekiwań od niego, bo nie wiem, wiesz, taka tematyka chłopi, ja myślę, no historyczny film i jeszcze taki rysowany. Pierwsze chyba z 10 minut siedziałam i miałam się przyzwyczaić do tego, musiałam jakoś, wiesz, ale później bardzo mi się spodobało, super. bardzo. Ja byłam pod takim wrażeniem, że ja chcę teraz przeczytać książkę. Nie mam czasu teraz, ale 100% chcę i no bardzo. Boże Ciało też. Boże, jeszcze coś miałam. Dzień Świra chyba. No tak. Też. No. Super film. To prawda. Boże, i Nic Śmiesznego, też fajny film. Myślę, że to był jednym z pierwszych filmów, które oglądałam w języku polskim. Tak? A Ania, czy tęsknisz za czymś w Białorusi? Tak, za moją rodziną. To po pierwsze bardzo. Tam moje koleżanki, koledzy też, bardzo ich lubię.
W ogóle bardzo lubię Mińsk, wiesz, Mińsk to takie fajne miasto, takie połączenie, wiesz, takiego vibe'u radzieckiego i współczesnego. Radzieckiego nie w sensie czegoś złego, wiesz, a po prostu takie budynków mamy dużo, takich radzieckich, takie w ogóle, wiesz, takie miasto z pocztówki takie radzieckie czasami. Okej, czasami. no ciekawe. Także taki fajny vibe, lubię to bardzo. Takie centrum Mińska bardzo lubię. I właśnie w Mińsku, czy są jakieś, nie wiem, jeśli chodzi o architekturę, czy mieszkanie, czy są jakieś kamienice, czy to tylko bloki? Wiesz co, nie mamy dużo kamienic, mamy takie bloki przeważnie, ale no w centrum, jak będziesz w centrum, no to tak, tam stare miasto i będą jakieś kamienice, takie starsze, ale przeważnie, no wiesz, mi się bardzo tutaj podoba pod tym względem, że wszystkie domy są różne, no prawie wszystkie, że tutaj jest tak, a ten dom jest trochę inszy, a tam trzeci jest jeszcze trochę inszy. I mi to bardzo się podoba. Dodaje miastu takiego piękna, nie? Takiego uroku. No, Mińsk ma inny urok. Inny urok. tak. Jak z radzieckiej pocztówki. Trochę tak. Czasami nie wszystkie miejsca, ale tak centrum, jak tak się przejrzysz, no tak, będzie coś takiego wspólnego z radzieckim miastem. Czym się zajmujesz, tak? Bo pracujesz, nie tylko studiujesz, ale pracujesz. Czym się teraz zajmujesz? No, ja daję korki z polskiego, ale dla takich Przepraszam, dajesz... korepetycje. Okej, korki. Korepetycje, tak. Dzięki, zapiszę sobie dla później. Korki, Tak, daję korki. korepetycje z języka polskiego, ale dla takich, dla podstawowych poziomów, no na podstawowym poziomie, bo jeszcze nie czuję się na siłach, wiesz, żeby kogoś przygotowywać do takiego egzaminu tam na C1 na przykład, albo tam nawet na B2, no a... Nie dałbyś rady na No, pewno. dziękuję bardzo. No trzeba studia skończyć, już nie mogę brać taką odpowiedzialność, ale jeżeli mogę przekazać jakąś wiedzę, wiesz, taką podstawową, jakoś komuś pomóc, po prostu zacząć mówić, bo wiem, że to jest trudne i to prawie każda osoba ma taką barierę językową. Jak mam komuś pomóc, mogę, no to pomagam. To bardzo piękne historie, że przekazujesz tą wiedzę dalej, także ty dobrze trafiłeś, tak poświęciło ci się znaleźć bardzo dobrą nauczycielkę, a teraz twoim uczniom poświęciło się właśnie znaleźć ciebie, więc to... No, dziękuję bardzo. No ja mam nadzieję, że będą zadowoleni z naszej współpracy. Masz jakieś porady co do nauki polskiego, a dla tych, którzy chcą opanować język do perfekcji, jak ty? No, ja do perfekcji to jeszcze muszę uczyć się. Jesteś tam już na tym poziomie. Dziękuję. Wiesz co, dla każdego coś swoje będzie, bo nie wiem, każdy jest trochę inny i tam jeden będzie bardzo szybko, nie wiem, uczyć się jakichś tam słówek po prostu zapisując to na przykład i czytając jakieś tam teksty. Ktoś będzie coś oglądać i na słuch będzie to zapamiętywać to, co usłyszę. To jest mój sposób, tak po prostu. A ja muszę słuchając. widzieć i muszę słyszeć jednocześnie, wiesz, i jeszcze zapisywać. Ja też. Potrójna praca po prostu, nie? No, także dla każdego swoje. I ja po prostu myślę, że to trzeba wiedzieć, jaki sposób jest odpowiedni dla Ciebie. Tak, bo nie trzeba brać jeden schemat, że na przykład moja koleżanka się nauczyła języka polskiego po prostu słuchając czegoś. Możliwe, że Ci to pomoże, a może nie. Może po prostu jesteś trochę inny. No, także... Musisz po prostu coś znaleźć dla siebie. Znaleźć dla siebie, tak. Eksperymentować, Tak. próbować różnych podejść. Tak. I nie bać się, bo no wiem, że to taka porada, że
No jeszcze, jak jesteś smutny, no nie bądź smutny, ale no Nie, coś w tym starać jest, się, no. starać się nie bać, jakoś, no jak popełnisz błąd, to popełnisz, kurczę, błąd to nic. Dzięki. Ja no, będę się starał przyjmować to do wiadomości, bo stresuję się tym. No, Bardzo się dziękuję. cieszę, że Cię poznałam na naszym kierunku i dziękuję raz jeszcze za rozmowę. Wzajemnie dziękuję, że zaprosiłeś, dzięki, Dzięki i dziękuję Wam. Pa! pa!